A my próbujemy się zmieścić do cable car, czyli do tramwajów, które jadą tam wysoko pod górkę. Widzicie z tyłu jeden. Wygląda na to, że mamy szansę się zmieścić za jakieś 2-3 tramwaje. Protip, nie wchodzimy na pierwszą przystanką. Pierwszy przystanek ma prawie 2 godziny oczekiwania. Pani powiedziała, że jak są grupy 1, 2, max 3 osobowe, żeby iść na dalsze przystanki, bo wtedy jest szansa się wcisnąć. A tu właśnie podjeżdża kolejny. Taką to ścieżkę znaleziono tutaj, w tym przepięknym mieście. Zdjęcie nie oddaje strumizny. A filmik już trochę tak. Teraz filmik trochę nie oddaje. A jeszcze nie jesteśmy na górze. Jeszcze nie jesteśmy na górze, ale już jest całkiem stromo. Weszliśmy na górę, na Coit Tower. Chociaż do samej wieży jeszcze nie dotarliśmy, ona jest tam za drzewami. W Coit Tower na dole jest taki mural z życia miasta, który pokazuje jego różne aspekty. To jest mural z lat 30. z tego co widzę. Tu jest parę ciekawych rzeczy w tym obrazie. Jedno to jest, że kelnerka ma na sobie gwiazdę Dawida, a w tym miejscu jest pudełko z insygniami SS. So, das ist ja da drüber. Da müssen wir schauen. Idziemy na autobus. Dotarliśmy właśnie na kampus Uniwersytetu Stanforda, stanęliśmy pod centrum dla odwiedzających, gdzie nagle się okazało, że był wokół nas gigantyczny tłum ludzi. Zapytaliśmy kogoś o co chodzi, okazało się, że Stanford właśnie grał mecz w lidze siatkówki przeciwko Uniwersytetowi z Texas, który był pierwszy w tabeli, więc sporo ludzi przyjechało. Niestety Stanford przegrał. Idzie poczuć, że to jest zupełnie inna atmosfera niż większość kampusów uniwersyteckich, które znam. Też może przede wszystkim dlatego, że jest znacznie większy. I nagle jest tak. Jesteśmy sobie przy Galerii Sztuki. Tu mamy Wydział Historii. Tu mamy Wydział Historii. Można zajrzeć do środeczka, jak wygląda. Z tamtej strony widać wielki trawnik, który jest przed głównym budynkiem. I tak wygląda dziedziniec głównego kwartału. A tam dalej widać świątynię. Cały kampus Stanforda jest gigantyczny, więc ciężko tutaj powiedzieć, że zobaczymy chociażby kawałek jego, ale mamy jeden jeszcze cel. Ja nie chcę do psychologii. Rękami i nogami się broni. Bo nie wiem czy wiecie, ale jesteśmy właśnie przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Stanforda. Znanego m.in. z eksperymentu Zimbardo, ale o tym to w sumie Magda by mogła poopowiadać. Za drzewem chowa się wiewiórka,
ale chowa się bardzo skutecznie. One są ciemne, więc pięknie w te drzewa się wtapiają. Nie są wodnymi wiewiórkami. Zobaczyłem kitę. Dzień dobry. Wiewiórka stanfordzka. Ciekawe, czy ma doktorat. Ze spinologii? Jesteśmy właśnie pod Apple Parkiem, czyli nową siedzibą Apple'a, która mieści się tam za drzwiami, za drzewami. A tutaj wchodzimy do centrum odwiedzających Apple'a. Teraz tak. Tutaj mamy możliwość zajrzenia do środka, do siedziby Apple'a. Z użyciem Augmented Reality można sobie wybrać godzinę, żeby zobaczyć, o jakiej porze jak wygląda ten kampus. A jak to działa, w sensie co jest za nami, to teraz Magda, jakbyś mogła pokazać, co jest z kolei poza iPadem. Jest tutaj sobie taka przestrzeń, dzięki której można zerkać na to, na przykład na parking, który mamy tutaj. Można zrobić swipe'a na jego dachu, żeby zobaczyć sobie, że są tam samochody. Ale gdy wrócimy tutaj i przybliżymy trochę bardziej, to nie jest takie łatwe w obsłudze, jakby się mogło oczekiwać. Ciekawe. Można jeszcze spojrzeć na góry, które w tej chwili są nad drogą. Podwórze. Ludzie są nad drogami. Prawda? A tutaj z góry z tarasu jeszcze fragment tego budynku, który przed chwilą oglądaliśmy na AR-ze. Wiadomo też, że na miejscu musi być Apple Store. Dokąd jedziemy, Mateusz? Jedziemy tam. Przed chwilą byliśmy w Apple Visitor Center, a teraz Skręć w lewo. tam, Następnie miejsce gdzie docelowe to będzie po zaczęło. prawej stronie. czyli do garażu, w którym Steve Jobs otworzył Apple. I 10 minut stąd do Google Plexu. Dobra, to zostawiamy słynny garaż i lecimy. W ramach wędrowania po Dolinie Krzemowej jesteśmy teraz przy Google'u. Czarna wiewióreczka. To jest googlowa. Więcej wiewióreczek. Cześć, wiewióreczko. Cześć. Nie ma się czego bać. A wiecie, że u nas żyją wasze rude kuzynki? Cześć. I tam w krzaczkach jeszcze jest. A tu jest Mateusz. I łuczyki. Zjedź w prawo. I wiecie co? Ja tu widzę zjazd 404. No, nie możemy nie pojechać, nie? Jak myślicie, czy się okaże, że nie ma zjazdu? Ej, ten zjazd jest. Za 1000 działa. skręć w prawo. Skręć w prawo. Właśnie chcieliśmy wyjechać tym zjazdem 404 i wjechaliśmy. I gdzie jesteśmy? Koło Mety. To podjechaliśmy jeszcze pod siedzibę Mety, czyli Facebooka, i widzimy, że mają więcej rowerków. No, ale rowerki są na apkę. Ale mają też kaski. Google też ma dużo rowerków, tylko były nalewane. Tak, tylko jeden rower znaleźliśmy. A sama siedziba Mety jest taka dosyć nie robiąca wrażenia, mam wrażenie. W sensie duży kampus, ale nie widać tutaj niczego specjalnie ciekawego. Nawet logo. Nawet logo nie było. Dobra, uciekamy stąd.